Piękny wschód słońca nas powitał. I wylądowali. Panie, no i co? Gracias por su propina. No to weźmiemy tipy, zostawimy później. A co możemy tutaj powiedzieć? O czym? Że ile zapłaciliśmy? Za co? Za Na wynajem razie auta. nic. Przecież nie zapłaciłaś nic. No nie no, ja co, chciałam nagrać ile to... I w pierwszej wypożyczalni już nas chcieli oszukać, więc wróciliśmy na lotnisko. Uważajcie w Meksyku. Bardzo miły pan nam pomógł i ustawił wszystko na kartce. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Pojechaliśmy na miejsce. European Car, bym się wystrzegała. Europe Car. Mieliśmy od nich wcześniej i było spoko, ale tutaj chcieli nas wydymać. Powiedzieli nam o cenę $200 większą. Że tak, nie możemy inaczej, musimy, tak, bo jesteśmy pierwszy raz, to już ściema. To się wkurzyliśmy, wróciliśmy i zapytaliśmy pana jednego na lotnisku, że czy, gdzie jest Pan to? zadzwonił do drugiego, a drugi do trzeciego, a trzeci przyszedł, zadzwonił do wypożyczalni, I- ustalili jakie ceny na karteczce, napisał nam, No. nie zgub tego, pokażesz tam. No i Zobaczymy jak się skończy. w European Car na początku mówili nam $150, wzrosła cena do 490, a tutaj wynajmujemy na 9 dni za $225, no plus depozyt 300, tak? A tam depozyt z 290 Ale to jest na oczywiście auto nie małe. nie małe, średnia klasa i z klimatyzacją. Zobaczymy jakie. I w automacie. Zobaczcie jak mieszkamy. To jest łazienka w hotelu, to nie jest kajuta w statku kosmicznym. Zobacz jaki kibel. Żółty I kran. Piękny jest. kran, pokaż. Normalnie. O kurde, elegancko. No, słuchajcie, ale za ten hotel zapłaciliśmy 200 zł za dobę. Cancun. I zobaczcie, tam jest basen. Normalnie. Delfin pływa. I tak wygląda pokój za 200 zł za dobę w Cancun. No co wam mam powiedzieć? Nic więcej nie potrzeba. Na jednym łóżku będzie bałagan, a na drugim łóżku będziemy Na spać. jednym będziemy spać, na drugim dżigi. A tutaj mamy taką uroczą uliczkę. Ale tam widzę polską flagę, więc chyba na pierwsze piwko sobie usiądziemy tutaj po prostu w tej restauracji. Kupili mnie. A ciebie kupili tą polską flagą? Którą? Tą, która wisi. Polonia! Polonia. A czemu polska flaga wszędzie ma godło? Takie chamskie, nie? No nie ma tego No godła. nie, bo ogólnie... Żebyśmy się odróżnili od Indonezji. No tak. Ale... Test free wódka, żubrówka. A tu nagraj w prawo napisy, żeby było wiadomo Jesteśmy gdzie i o co chodzi. Jesteśmy w Meksyku, no nie? Hello! Tutaj wszystko wygląda. Właśnie idziemy sobie tutaj takiego marketu. I czasami trzeba być akrobatą tutaj. No, ale jest pięknie, kolorowo. W Cancun w sumie to nie ma za dużo do zwiedzania, więc przyszliśmy na taki welcome, przyszliśmy na taki rynek sobie. Chociaż już zrobiliśmy w sumie zakupy. Tam były też takie czapki świecące w ciemności. Kupiliśmy też lufkę, bardzo fajną w czaszki. Pokaż lufkę. Trawa jest tu nielegalna, no nie? Jakby, ale Oficjalnie nielegalne. oficjalnie nielegalna, ale można wszędzie kupić lufki, oczywiście. Co do innych rzeczy nie sprawdzaliśmy. O, zobacz, tu są też takie jak w Peru. Patrz jak tu fajne jest. O, o zobacz, jakie piękne umywalki. No. Piękne, no.
O, chodź tutaj wejdziemy. Jesteśmy w Plaza. Welcome, guys. Czego szukamy? Szukamy wrażeń. Nie? To nie o to pytałaś? Nie. Nie tym razem. Wczorajszego dnia? O, zgubił się. A co szukamy? Zgubił się w NASA. NASA szukamy? Chodzimy, oglądamy różne pamiątki. Margaritę szukamy. Fajne szachy tu są, no ale jak zwykle O, zobaczcie. problem wagi. Zobacz, jak to Wagi. pięknie Szachy wygląda. są ciężkie. Szachy są ciężkie, no. O tyle cenowo nawet fajnie wychodzą, ale naprawdę ciężko. Polonia. Cię nie pytam, skąd jesteśmy. Mówi welcome. 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 Zobaczcie, albo mają kraty w oknach, albo mają, jak to się nazywa? Drut kolczasty. Albo mają pod napięciem ogrodzenia. Czarne szkło. I akurat jest brama Duże otwarta. atrakcje dla wamywaczy. Tak. Co by było trochę ciężej. My sobie weszliśmy w taką boczną uliczkę. Z tym bezpieczeństwem to tutaj nie wiadomo jak jest. Tak. No ale w dzień myślę, że raczej nie czuję się tutaj niebezpiecznie. Więc tak to wygląda. Taką do drinka porcyjkę, tak? Pauluszy. Taka przykąska, no nie? Polska. Drink wygląda jak kurna litrowy kufel, a przekąska wygląda jakby miały 3 osoby zjeść. Przynajmniej. No. Ale w jakim pięknym otoczeniu. Jestem młodsza od ciebie. Zobaczcie, tutaj mamy taki plac. Puściutki był wcześniej. Jak Nie wszystko było, nagrywaliśmy, bo nikogo nie było kompletnie. wszystko było pusto. pozamykane. Myśleliśmy, że 2 godziny jedyną temu. atrakcją to są tutaj zjeżdżalnie dla dzieci. 2 godziny temu to było. Tak. Na samochodziku zobacz, ile dzieci jeździ. Dzieci, tam jest jakieś jedzenie pootwierane, budki. No teraz ten plac naprawdę tętni życiem. No ale wystarczyło, że zrobiło się trochę chłodniej. Tam pan w oddali śpiewa. A ogólnie mało turystów tu jest. Ja nie widzę w ogóle obcokrajowców żadnych, co? Patrzę po stawach tam- ludzi i naprawdę. Mijaliśmy jakiś pojedynczy, No tak, ale bardzo mało. ale tak. O, tam są takonie. Ale miło, bo ludzie się Tak, Tak. tak. Ludzie się uśmiechają do nas. No i można tutaj kupić różnego rodzaju naleśniki, jakieś słodkie przekąski, churrosy. Witas. Tequila. Hola, buenas tardes, señoritas. ¿Una barbacoa? Acércase, buenas tardes. Lejty. Tak. Tutaj też są jakieś nie tylko słodkie przekąski. Tutaj w kubeczkach jakiś taki ryż. Takie jak no, wyglądają jakieś kukurydziane No wiem. Kebaby. kebaby. Ale widzisz, tutaj to oni takie ryż jakby w... Albo widzisz, są kukurydze. Są kukurydze w różnych rzeczach, ale są też jakieś takie ryże w kubeczkach oni jedzą z sosami. Zobaczcie, jakie śmieszne krzesła. Zajebiste krzesła. No i słuchajcie, badziewiaki tutaj też są. Mnóstwo badziewiaków. Tam są też takie stragany, już niektóre są potwierane, ale nadal mało. Z jakimiś pamiątkami. Jest naprawdę, chodźcie, przejdziemy tędy. Tą ulicą z parasolkami to chyba szliśmy. Gdzieś indziej. Jesteśmy
zonie hotelowej. A to jest chyba marina, tak? Nie wiem. Tak, tam pisze marina Cancun. Przyjechaliśmy się przejechać. Wycieczka krajoznawcza. Nocne przejażdżki po mieście. Jest północ. Zobaczyć jak te imprezownie tutaj wyglądają. Ładnie podświetlony hotel. Starbucksik jest. Kościół. Policja do zadań specjalnych. Przed nami. Autobus za nami jedzie. Przyjechaliśmy się przejechać, ale nie wzięliśmy pod uwagę tego, że tu jest jedna droga i zobaczcie co się dzieje. Jeszcze policja tam jakieś zwężenie zrobiła. Milion aut wraca. Ale my już tak z 10 minut jedziemy przy tych autach, więc... O, i tu się skończył korek. Ale przyjeżdżają już nowe auta. Ładny hotel Riu. Nie ten, tamten. Z wieżyczkami. Zobacz tu jaki pałac. I tak to wygląda. No bardzo mało osób się tutaj siedzi. Jest. Tak. Tutaj hotele w Cancun w zonie wyglądają tak. Tu masz po prawej Coco Bongo. Coco Bongo, Hard Rock Cafe, od tej... No tu jest impreza. Spring Break 2025. Ferie wiosenne to chyba jeszcze... No, dzieje się. Zobacz tu po lewej. I koniec. 10 imprez po siebie. 50? Nie, 150 zapłaciłeś, tak? 250. 250 za tabletki na gardło? No, 5 dych. Bardzo drogo. Especialmente. Pani tutaj normalnie reklamuje zakup Tabletki w Polsce za 10 zł, a tu 50. tu 50. No tak, że jesteśmy w tej zonie hotelowej. No i też tutaj normalnie patrzę co ona robi, a ona wyjęła cały taki katalog i reklamuje wszystkie anaboliki, testosteron i te inne rzeczy. Mówi promocja, pan sobie kupi Dała mi 10% rabaty, jakby chciał kupić. 10%, że Jak ktoś nie chciał ten. kupić, to mogę wysłać kod. Tak. A oprócz tego jeszcze też mówi, że są 220. że są, co tam było? Te, Proszę moje tabletki na gardło. że antybiotyki tutaj są też bez recepty, więc możecie sobie nakupić w ogóle wszystko. No, ten hotel właśnie mi się bardzo podobał. Na górze są Jezuski.
trzeba przyznać, że bardzo komercyjnie. Tutaj ta część. Ale niczego innego się nie spodziewaliśmy. Prawda? Tak wyglądają meksykańskie autostrady. Powoli zbliżamy się do pierwszych ruin, ale najpierw idziemy coś zjeść. Zaraz skręcamy. Tutaj będziemy w pierwszą w lewo skręcać. Będzie uliczka. Zobaczcie, jak tutaj fajnie wygląda to wszystko. Tam czy tamten? Tak. Ale uroczy to będzie. Tutaj bardzo egzotycznie kaktusy normalnie rosną sobie w ziemi i zobaczcie, jakie pieski. O! Nie lubię, jak się im filmujemy, a my dzisiaj śniadajemy tutaj. Tutaj w restauracji można też kupić owoce i warzywa. A jest to coś to w ogóle? Spróbuję to w ogóle? Nie wiem, państwo jedzą, więc... To jest tak ostre, że pan popija mlekiem. Salbutes. Salbutes. A nie to sopes? Sopes? Sopes. To jest jedno z dwóch i zobaczcie, tak to wygląda. Oboje zamówiliśmy. Ale nie wiem, na pewno jest czarny, ale cen Elegeri. No. Teoretycznie 12. Sok i cola. O, i tutaj śmietana. Bo chyba jest takie ostre, że pani powiedziała, że dobra, macie. Ale sok dostałem konkretną butlę, co? To jest sok z arbuza. Dobry? Bardzo dobry, ale zimny w cholerę. Na moje drapiące O Jezu, jakie pyszne. My przejeżdżamy przez tą miejscowość. Tam jakiś pochód idzie ludzi, zobaczcie ile. Aha. Coś tam się dzieje. Co tu się dzieje? Jaki dzień dzisiaj? Środa, tutaj ludzie przebrani za klaunów. Możemy jechać. Tutaj dyryguję. Ruchem. To muzeum, coś takiego. To Mozon. To Mozon, to jest tutaj miejscowość. Ciekawe to jest. Wchodzimy do ruin El Balm. No i tutaj wjazd najpierw kosztował 100 peso. Parking, ale był już 2 km wcześniej. Praże słońce niemiłosiernie. Oni tu mają bardzo ładne te grafiki namalowane. Tak. To super. Jakościowo No. najlepsze. O, ciekawe, czy dron tam będzie. To już jest napisane, czego nie można. No nie można dronem. O, Pierwsze fuck. z parkingu powinien wystartować. Jednak nie przelać. No. I chyba tak zrobimy. Jesteśmy w Ekbalam na ruinach. Wejście tutaj od osoby 580 peso. Czyli w sumie za naszą dwójkę zapłaciliśmy 200 zł za dwójkę? Tanie to nie jest impreza. Myśleliśmy, że skoro można się wspinać na piramidy, to będzie można latać dronem. Ale nie można. A gdzie jest wejście? Chyba tam, tak? Panu się daje. Tutaj sobie idziemy, jest pełno sklepików. Był też szaman, który chciał nas odczarować. No. Jest też dużo rękodzieła.
A, bo tutaj pan przedziela bilety. Tamten to był do tego. Jesteśmy tutaj Ekbalam. To jest archeologiczna strefa. No i tu jest jedno z niewielu miejsc, gdzie można podobno się jeszcze wspinać na te piramidy Majów, które oni tutaj tworzyli. Więc idziemy najpierw na Akropol i zobaczymy. I dochodzimy do pierwszego przystanku, którym jest tutaj Akropol. Najpierw z przodu, potem z tyłu. No właśnie. No robi to wrażenie. Tu można rzeczywiście wchodzić na nią, więc zaraz sobie weźmiemy na górę przechadzkę. Ja specjalnie zmieniałam buty na Adidasy, co kosztowało mnie walnięciem się w głowę przez klapę od auta, bagażnika. Także tak. Pierwszy przystanek. Szliśmy. Tam w oddali widać jeszcze inne ruiny, do których też będziemy zmierzać. Jest taki piękny widok. Wydaje się, że jest tutaj zupełnie bezkres. Może po prostu z tego jest fajny widok na tamto. Co ty na to? Namówiłem cię? Tak? Tak. Te strzałki są mylące. Tu, w prawo, w lewo. O. Tu nie można się wspinać na przykład, bo grozi zawalenie. A, czyli na tamto. Na tamto. Okay. Idziemy zobaczyć. Jesteśmy na górze Przyjdziemy tam. i widać Akropol. Coś takiego. I strażnika. Proszę. Kto wie co za ptak? Ciekawy jestem. Ja wiem. Piękna jesteś, nie? Mm. I to powiem ci więcej. Ten ptak występuje w Polsce. O proszę, ty I wiedziałam. wygląda, jak go zobaczysz na żywo, to normalnie jest tak niesamowity widok, że widziałem osobiście. No widzę osobiście tutaj. No ale widziałem w Polsce. I to jest, wiesz, w tej szarej Polsce Taki kolorowy ptak. kolorowy ptaszek to normalnie jest piękny, widok, jakby papuga leciała. Mm. Już doszliśmy do cenoty, do której można było podjechać. Jak zwykle i przegapiliśmy. Coś nam się pomyliło, ale zaraz będziemy tam sobie pływać. A widzisz, za skok jest 100 za przyjazd tą linką. Za koła pewnie też są jakieś dodatkowe no ale to tutaj rozumiem, że się schodzi i tam wejdziemy sobie. No i tak tutaj wygląda ta cenota. Aha, bo on skacze bez liny. Nie, bez.
O. Ale ja biorę kółko i ja sobie tutaj tak po prostu pomoczę dupę. Tak to będzie wyglądać. Modli się na razie. O, a tutaj pan na dole będzie skakał z liną. I to jest jakby ten poziom, który jakby jeszcze uważam, że jesteśmy w stanie zrobić. Znaczy, może sobie. Żartowałam. Zobaczcie jaki wielki gad. Ja się nie boi, a uciekł. Łobuzie. A tutaj jest taki hamak area. No i zrzemnęliśmy się troszeczkę. I lecimy dalej. Marcin wziął sok ananasowy, dobry? No a jak? Ja tutaj mam jakieś mięso różne. Marcin wziął kurczaka, uważaj, pani idzie. Wygląda bardzo dobrze. Mamy nachosy, ostry sos. A tu ja mam tortillę jeszcze do tego wszystkiego. O. Możemy sobie Strasznie tutaj... dużo jedzą tu, co? Strasznie dużo jedzenia, za bardzo fajne pieniądze, podobno bardzo ostry sos. Weź spróbować ten. O Jezu, jaki to jest dobry sok. Chuj ostry. Nie, bardzo ostry.